Witam serdecznie na moim kanale Art Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie na uczucia, na związki, relacje. Zobaczymy, jak będzie rozkładała się tutaj energia pomiędzy Wami. Będzie to odczyt ogólny, w którym zobaczymy, jak Wy zapatrujecie się na tą relację. Natomiast w części rozszerzonej przyjrzymy się, jaka tutaj może być przyszłość najbliższa w tej relacji, co może się tutaj wydarzyć. Wszelkie informacje na temat rozszerzonego czytania lub osobistej rezerwacji u mnie znajdują się w polu opisu pod każdym filmem. Proszę jeszcze pamiętać o tym, że są to odczyty ogólne, nie ma możliwości, by w pełni rezonowały z każdym, więc proszę wziąć tylko to, co rezonuje, co działa, co pomaga w Twojej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu na Ciebie, to należy odrzucić. W pierwszej kolejności wyciągniemy sobie kartę przewodnią na tą relację. Zobaczymy, co tutaj jest między wagą a jej partnerem lub osobą, o której myśli. Co tutaj się dzieje w życiu wagi na ten czas. Pięknie. I mamy kartę cierpliwości i planowania. Więc karta ta mówi o tym, że dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają. Karta ta oznacza cierpliwość i oznacza również porzucenie kontroli. Warto byłoby się teraz zatrzymać, odpocząć, ocenić, przemyśleć na nowo to, co Cię czeka, zanim będziesz w stanie kontynuować. Przypominać również o konieczności ponownej oceny celów, których szukasz, nawet jeżeli dotyczy to relacji, więc poświęć trochę czasu na przyjrzenie się tym obszarom, ponieważ nie ma pośpiechu tutaj, bo gdy planujesz, to możesz jaśniej pomyśleć o swojej przyszłości. I robiąc tą przerwę w tym okresie, zwróć uwagę na to, co sprawdziło się do tej pory w przeszłości, a nie na to, co Ty lub inne osoby uważacie za prawdę, tylko na te rzeczywiste, pozytywne doświadczenia. I kiedy będziesz na tym etapie refleksji, możesz się cofnąć i zaplanować, jak sobie poradzić z potencjalnie jakimiś trudnymi decyzjami, czy z trudnymi sytuacjami, z którymi możesz mieć do czynienia w przyszłości. Więc jakby zatrzymaj się i rozważ pewne aspekty w swoim życiu ponownie. I jeszcze raz na spokojnie i z cierpliwością. Zobaczmy, jakie są energie wokół wagi, jeśli chodzi o relacje. Jakie mamy w tej chwili energie wokół wagi. Mamy kartę 4 buław i kartę 5 kielichów. Jakie mamy energię u osoby, o której myśli waga. Jaka jest energia osoby, o której myśli waga.
I mamy kartę 6 mieczy i kartę 8 mieczy. Tu pokazuje się, że wy dążycie do szczęśliwego związku, dążycie do harmonii w relacji i chcielibyście zapewnić poczucie bezpieczeństwa, chcecie budować relację na solidnych podstawach, budować dom dla siebie, dla swoich bliskich, dla swojej rodziny czy dla swojego partnera. Tu jest chęć osiągnięcia harmonii w relacji i znalezienia swojego miejsca na ziemi, ale jakby to poczucie bezpieczeństwa jest zaburzone przez jakąś sytuację, która się wydarzyła. To mogą być kłótnie, to może być brak oparcia w bliskiej osobie, brak takiego zaopiekowania się ze strony partnera. I może być poczucie, że jest to poczucie bezpieczeństwa przestaje być stabilne, zostaje zaburzone, tak, przez jakąś sytuację, która miała tu miejsce, bo w karcie piątki kielichów mamy spowodowany jakiś smutek, cierpienie z powodu braku miłości albo poczucia, że poświęcamy się dla kogoś, kto być może nas nie kocha, albo mogą pojawić się tutaj złudzenia różne, stracone złudzenia, próba również zachowania nadziei pomimo braku rzeczywistych powodów ku temu. Jest tutaj jakby utrata tego poczucia stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa w związku. Przy waszej osobie mamy 6 mieczy i 8 mieczy. Ta osoba chce uciec od problemów, być może od kłótni, od jakiejś niewygodnej sytuacji. Ona pokazuje się jako ktoś, kto ma dość sytuacji, w jakim się znalazła, może jest niezadowolona z związku, ma poczucie braku wyjścia z sytuacji. Mogło się pojawić jakieś zdarzenie, które wywołało ten konflikt. I w zasadzie po obu stronach jest to poczucie zawiedzenia. Tu jednocześnie jest chęć wypłynięcia na spokojniejsze wody. Tu jest chęć zmiany, totalnej zmiany otoczenia, może i wyjazdu, odejścia z tej relacji, zerwania tej relacji, ponieważ jest tutaj bardzo duży konflikt jakiś wewnętrzny u tej osoby. Ta osoba nie czuje się pewnie w tej relacji, być może izoluje się, być może nie widzi całej rzeczywistości, która jest. Ma poczucie też związanych rąk, nie wie, jak znaleźć wyjście z konfliktu, z tego, co tutaj się może dziać, tak? I jest tutaj ewidentnie pokazane zaburzenie dotychczasowego
porządku. I dla tej osoby również ta prawda, którą ona dostrzega, którą widzi, jest być może bardzo trudna do zaakceptowania, do przyjęcia. Zobaczmy, co jest między Wami. Co pokaże nam się między Wagą a jej osobą, o której myśli, co teraz się tutaj dzieje. Ta osoba chce odejść od konfliktów, chce uniknąć konfliktów i nie ma pomysłu na rozwiązanie tej sytuacji, która jest między Wami. Tutaj coś zostało powiedziane lub zrobione, co zaburzyło harmonię w tej relacji. Jest jakaś nierównowaga. Między Wami mamy 8 denarów i kartę cesarza. Problemem mogą być kwestie zawodowe, kwestie pracy, kariery. Może zbyt dużego zaangażowania się w sprawy pracy, w sprawy zdobywania pieniędzy. W ósemce denarów mamy osobę, która bardzo dużo czasu poświęca swojej pracy, która skupia się na dobrze wypełnianiu swoich obowiązków, poświęca się wykonywanemu zadaniowi i dąży do polepszenia swojej sytuacji materialnej. To jest osoba, tu pokazuje się jakby jako problem, że postawa czyjaś jest bardzo nieprzejednana, apodyktyczna być może jednej ze stron. Ktoś uważa, że postępuje właściwie i w karcie cesarza jest również pokazane, że stara się postawić na swoim, mieć rację. Działa też według pewnego schematu. Jest to osoba zorganizowana, która nie schodzi jakby z raz obranego celu, nie poddaje się łatwo, jeżeli ma przed sobą jakieś wytyczone zadania. To jest osoba bardzo zdecydowana i za wszelką cenę chce osiągnąć swój cel, tak? Więc problemem może tu być zbyt duże zaangażowanie się w kwestiach zawodowych jednej ze stron. Zobaczmy, co Waga myśli o tej osobie. Co Waga myśli o tej osobie? Mamy pazia mieczy i kartę 9 denarów. Ona uważa, że ta osoba, o której tutaj mówimy, dba przede wszystkim o swoje poczucie stabilizacji, o swoją niezależność. Być może bardzo sukcesywnie do tego zmierza i dąży.
w paziu mieczy może też wywoływać kłótnie, więc jakby waga ma, w ocenie wagi ta osoba rani często słowami lub wywołuje jakieś sprzeczki, które de facto dotyczą niezależności tej osoby i jakby ustalania przez nią swoich własnych zasad działania. Może ta osoba, o której tu mówimy, jest teraz na etapie pomnażania swoich finansów, ugruntowania swojej pozycji, jeśli chodzi o sprawy kariery, sprawy zawodowe. Być może uczy się, zdobywa wiedzę na jakiś temat, czerpie jakieś informacje istotne i w taki sposób postrzega ją właśnie waga, tak? I widzi też oczywiście, że ta osoba wykonuje tutaj ciężką pracę, ale przede wszystkim próbuje zadbać o swoje bezpieczeństwo, żeby spełnić to bezpieczeństwo. Bardzo mocno poddaje się swoim różnym ideałom i idzie za tym też, tak, bo chce się w życiu zrealizować, chce poczuć tą harmonię i mieć poczucie bezpieczeństwa, być może finansowego. Co ta osoba myśli o wadze? Co ta osoba myśli o Was? Mamy dwójkę kielichów i kartę siły. Ta osoba uważa, że jesteście bardzo niezależni, że macie w sobie dużo namiętności, dużo pasji, podążacie też za tym, żeby spełniać swoje marzenia. Podobnie jak tutaj tu mamy 9 denarów, tu jest 9 kielichów, więc mamy do czynienia z osobami, które są bardzo niezależne, tak? One są tutaj razem, ale jakby tworzą osobne jednostki. Każda z tych osób dba o swoje potrzeby, tak? Tu bardziej nastawienie jest na potrzeby ducha, spełnianie tego, potrzeby wewnętrzne, emocjonalne, zaspokajanie tych potrzeb emocjonalnych. Tutaj natomiast bardziej zaspokajanie jest potrzeb finansowych. I co jeszcze? Ta osoba uważa, że jesteście silni, odważni, że dążycie do realizacji swoich pragnień i że w tej chwili być może zaspokajacie siebie w jakiś sposób emocjonalnie. Chcecie mieć poczucie stabilizacji życiowej, gromadzicie również swoje dobra i jednocześnie nie jesteście skłonni do kompromisów, do uległości i do zmian, które mogłyby się
pojawić, tak? Nie jesteście skłonni dokonywać żadnych zmian. Tu jest bardzo duże też zdecydowanie, jasność we wszelkich działaniach i mocne dążenie do tego, żeby osiągnąć swoje cele. Zobaczmy, jakie są predyspozycje tej relacji do bycia razem. Mamy kartę rydwanu i kartę umiarkowania. Tu widać, że w tej relacji obie osoby starają się dojść do kompromisów, do wypracowania wspólnej ścieżki działania i wspólnie chcą dochodzić do sukcesów w swoim życiu. Tu ważne jest zatem zachowanie umiaru we wszystkim, co się robi, i określenie wspólnego celu, do którego się zmierza. Tutaj pokazane jest, że obie strony w równym stopniu walczą o tą relację, dbają o tą relację, wnoszą po tyle samo w tą relację, więc jest tu zachowany balans, jeśli chodzi o branie i dawanie, tak? Obie osoby dążą do sukcesu, są zdeterminowane w dążeniu do celu. Tu jest również pokazana duży wysiłek wkładany w tą relację, praca nad tą relacją i duże też zaangażowanie w nią, tak? W karcie równowagi mamy, tak jak mówiłam, kwestię kompromisów, poszukiwania spokoju, wyznaczania pewnych granic, tak? I dążenie do realizacji, do zaspokajania tych swoich potrzeb, tak? Bo przy obu osobach mamy kartę dbania o swoje potrzeby, zwrócenia się do wewnątrz, do siebie, tak? Na siebie, skierowanie na siebie. Dlaczego w takim razie tu przy tej osobie, może weźmiemy inną talię kart, dlaczego przy tej osobie jest szóstka mieczy? Zobaczmy sobie w takim razie, dlaczego ta osoba tutaj chce wyruszyć na jakieś spokojniejsze wody. Dlaczego tu jest szóstka mieczy? Mamy piątkę kielichów, podobnie jak u Was była ta piątka kielichów. Doszło do jakiegoś zdarzenia, coś tu zostało powiedziane, zaprzepaszczone, tu są jakieś utracone nadzieje. Ta osoba może mieć poczucie, że tu już nie da się niczego zrobić. Sprawy poszły za daleko i nie da się tego naprawić według jej oceny, tak? Mówiliśmy tu wcześniej o problemie związanym z pracą zawodową. Może
ta osoba czuje się zaniedbywana w jakiś sposób i dla niej wydaje się, że lepszym byłoby odejście od tej całej sytuacji niż tkwienie nadal w tym, co tutaj się pokazuje, tak? Dobrze, wyciągnę dla Was jeszcze karty wyroczni. W drugiej części czytania rozszerzonego przejrzymy sobie, jak wygląda tutaj przyszłość, co w tej relacji może się wydarzyć w najbliższym czasie. Teraz wyciągniemy kartę wyroczni dla Was. Jakie jest przesłanie dla wagi w tej relacji? Jeszcze jedną kartę wyciągniemy. Ok. Pierwsza karta mówi o tym, że by wyrazić swoją miłość, wykonać jakiś romantyczny gest. Karta zachęca do przejęcia inicjatywy w życiu miłosnym. Może oznaczać skontaktowanie się z osobą, no, o której myślisz, zaproszenie jej na randkę, zrobienie jakiegoś prezentu, wysłanie kwiatów i jakby kiedy wyrazisz tą romantyczną swoją stronę, te uczucia wtedy przez Ciebie przepłyną i dotrą do tej osoby, będziesz mógł wtedy pokazać, w jakim stopniu zależy Ci na kimś. Im więcej dajesz tej miłości, tym częściej będziesz również ją sam doświadczał. Więc upewnij się oczywiście, że ta osoba jest również otwarta na przyjęcie tej miłości, tak? I druga karta mówi o tym, że na Twojej drodze spotkałeś bratnią duszę, że Twoje modlitwy, afirmacje pomogły Ci w zjednoczeniu się z osobą, która jest dla Ciebie tą właśnie bratnią duszą, z którą być może zawarliście umowę na spotkanie się w tym w życiu w celu wzajemnego duchowego wzrostu. Zobaczmy teraz jeszcze przesłanie z kart miłosnych. No dobra. I ta karta mówi nam o wzroście, o pokonywaniu przeszkód, uczeniu się, zdobywaniu wiedzy, więc być może zdobędziecie taką wiedzę, pokonacie przeszkody, nauczycie się czegoś i wejdziecie w nową fazę związku. Jest to przygotowanie się też odpowiednie przygotowanie się do związku. Dobrze, to wszystko, co mam dla Was dzisiaj w tym czytaniu. Zapraszam na czytanie rozszerzone, w którym rozwiniemy sobie tą relację, zobaczymy, co tutaj dalej będzie chciało się nam pokazać w tych energiach. Życzę Wam dużo zdrowia, miłości, uzdrowienia na Waszej drodze i do zobaczenia.